Nie każda troska daje życie. Istnieje troska, która wspiera człowieka, podnosi go i pomaga mu dojrzeć. Ale istnieje również troska, która stopniowo odbiera mu siłę. Robi za niego to, co powinien zrobić sam. Podejmuje decyzje, przed którymi on powinien stanąć osobiście. Chroni go przed każdym bólem, każdą porażką i każdą konsekwencją. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak wielka miłość. Matka nie chce przecież, aby jej syn cierpiał. Chce ułatwić mu życie, ostrzec go przed błędami, zaoszczędzić mu rozczarowań. Problem zaczyna się wtedy, gdy troska nie przygotowuje syna do samodzielności, lecz uzależnia go od obecności matki. Można bowiem przytulić człowieka tak mocno, że zabraknie mu powietrza. Można osłonić go przed całym światem, ale jednocześnie zasłonić mu świat. Można przez całe życie rozwiązywać jego problemy, a później dziwić się, że jako dorosły mężczyzna nie potrafi samodzielnie podjąć decyzji. Dorosłość nie zaczyna się w chwili ukończenia 18 lat. Nie zaczyna się nawet wtedy, gdy człowiek podejmuje pracę, zarabia pieniądze albo wyprowadza się z domu. Można mieszkać setki kilometrów od matki, a nadal być od niej emocjonalnie zależnym. Można mieć 40 albo 50 lat i wciąż bać się jej niezadowolenia. Można każdą decyzję konsultować z nią nie dlatego, że ceni się jej zdanie, lecz dlatego, że bez jej aprobaty człowiek czuje się winny. Dojrzałość rozpoczyna się wtedy, gdy mężczyzna bierze odpowiedzialność za swoje wybory i mówi: mamo, szanuję twoje zdanie, ale decyzję podejmę sam i sam poniosę jej konsekwencje. To nie jest brak miłości ani niewdzięczność. To jest konieczny krok ku dorosłości. Miłość rodzicielska jest niezwykła, ponieważ ze swojej natury powinna prowadzić do rozłączenia. Matka najpierw nosi dziecko w swoim ciele, później karmi je, chroni i uczy życia. Wszystko to robi jednak po to, aby pewnego dnia dziecko potrafiło odejść. Gdyby matka powiedziała w 9. miesiącu ciąży: tak dobrze mi z moim dzieckiem, że nie chcę go urodzić, nie byłby to dowód większej miłości. To, co przez pewien czas dawało dziecku życie, zaczęłoby mu zagrażać. Podobnie jest w życiu emocjonalnym. Syn nie może na zawsze pozostać w psychicznym łonie swojej matki. Musi się z niego narodzić. Musi nauczyć się ponosić konsekwencje, przegrywać, poprawiać błędy i zaczynać od nowa. Te drugie narodziny często są bolesne. Matka może czuć, że syn ją odrzuca. Syn może doświadczać poczucia winy. Może bać się, że samodzielność zostanie uznana za niewdzięczność. Ale bez tego oddzielenia więź, która kiedyś była piękna, może stać się toksyczna. Mężczyzna, który nigdy wewnętrznie nie odłączył się od matki, może później szukać jej w innych kobietach. Nie będzie szukał dojrzałej partnerki, z którą może wspólnie budować życie. Będzie szukał kogoś, kto ponownie zacznie nim kierować, przypominać mu o obowiązkach, pocieszać, ratować, organizować jego codzienność i podejmować za niego decyzje. Może nawet buntować się przeciwko własnej matce, a jednocześnie wybierać kobiety, które zachowują się podobnie do niej. Zmieni osobę, lecz nie zmieni schematu. Dlatego nie wystarczy fizycznie odejść z domu. Trzeba również dojrzeć wewnętrznie. Nie chodzi jednak o to, aby oskarżać matki. Najczęściej ich nadmierna troska nie rodzi się ze złych zamiarów, lecz z lęku. Matka boi się, że syn sobie nie poradzi. Boi się, że podejmie złą decyzję, zostanie skrzywdzony albo zapomni o niej, gdy założy własną rodzinę. Czasem dziecko staje się całym sensem jej życia. Wtedy każda próba samodzielności wygląda jak zdrada. Żona syna może zacząć być postrzegana jak rywalka. Jego granice zostają nazwane niewdzięcznością, a jego decyzje są oceniane jako dowód, że już nie kocha swojej matki. Jednak syn nie został dany matce na własność. Ma własną drogę, własne powołanie, własne obowiązki i relacje. Miłość matki nie powinna zatrzymywać go przy sobie, ale przygotowywać go do życia również wtedy, gdy jej zabraknie. Największym sukcesem matki nie jest syn, który bez niej nie potrafi sobie poradzić.
Największym sukcesem jest syn, który dzięki temu, co od niej otrzymał, potrafi odpowiedzialnie żyć, kochać i troszczyć się o innych. Prawdziwa miłość nie mówi: zostań przy mnie, ponieważ tylko tutaj jesteś bezpieczny. Mówi: idź. Być może upadniesz, ale wierzę, że potrafisz wstać. Dobra matka nie zawsze chroni syna przed cierpieniem. Czasami pozwala mu przegrać, pozwala mu ponieść konsekwencje. Nie tłumaczy jego błędów i nie usuwa każdej przeszkody z jego drogi. To nie musi oznaczać obojętności. Może być znakiem zaufania. Matka, która usuwa przed synem każdą trudność, może nieświadomie wychować mężczyznę, który załamie się przy pierwszym poważnym kryzysie. Człowiek nie rozwija siły dlatego, że nigdy nie cierpiał. Rozwija ją wtedy, gdy doświadcza trudności i odkrywa: to było bolesne, ale poradziłem sobie. Upadłem, lecz wstałem. Również syn ma obowiązek zatroszczyć się o zdrowy kształt tej relacji. Nie może przez całe życie korzystać z pomocy matki, a później obwiniać jej o to, że jest od niej zależny. Nie może oczekiwać, że będzie gotowała, prała, załatwiała jego sprawy i rozwiązywała problemy, a jednocześnie narzekać, że wtrąca się w jego życie. Dorosły mężczyzna sam musi postawić granice. Może powiedzieć: mamo, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, ale tego zadania muszę podjąć się sam. Nie musisz wiedzieć o każdej mojej sprawie. Nie zawsze postąpię tak, jak ty byś chciała, ale to nie znaczy, że przestałem cię kochać. Granica nie musi niszczyć więzi. Zdrowa granica oczyszcza ją z kontroli, lęku i poczucia winy. Nie chodzi o zerwanie relacji, chodzi o jej przemianę. Mężczyzna rodzi się więc 2 razy. Pierwszy raz fizycznie, z ciała swojej matki. Drugi raz emocjonalnie, gdy przestaje być wyłącznie jej synem i staje się człowiekiem odpowiedzialnym za własne życie. Dopiero wtedy może naprawdę stać się mężem, ojcem i oparciem dla innych. Kto przez całe życie pozostaje tylko synem, nie potrafi w pełni stać się ojcem. Nadal oczekuje, że ktoś będzie się nim zajmował. Prawdziwa miłość matki pozwala synowi odejść. Prawdziwa miłość syna nie polega zaś na wiecznym posłuszeństwie wobec jej lęków, lecz na szacunku, wdzięczności i odpowiedzialności. Dojrzały syn może powiedzieć: mamo, kocham cię, wiele ci zawdzięczam, ale nie jestem już małym chłopcem, muszę pójść własną drogą. A dojrzała matka potrafi odpowiedzieć: idź, nie zatrzymam cię przy sobie, wierzę, że dasz sobie radę. Bo największa miłość nie zawsze trzyma człowieka za rękę. Czasami ją otwiera i pozwala mu odejść.